No z tego pięknego jakże wozu, jakim jest Capena, czyli Iveco Urbi. Ta konkretnie sztuka jest z 2013 roku. Nie wiem, czy Gdańsk pozazdrościł Poznaniowi, czy co, bo u nich kupili je rok wcześniej. No ale przejdźmy do rzeczy. Omówimy sobie co, jak, gdzie, z czym, dlaczego tutaj i jak zrobić, żeby było dobrze. Pierwszy przycisk od prawej to jest zgrzanie luster zewnętrznych, jak i tej oraz tej szyby. Bardzo przydatne, bo tu często potrafią one parować. Tutaj mamy wentylator dachowy, wyciąg. Tutaj mamy dwustopniowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale tu jeszcze jakiś tam mały piktogramik jest. Słabsze oświetlenie i mocniejsze. Ten to jest oświetlenie przestrzeni tutaj nad głową kierowcy. Tak to wygląda. Radio Pioniera. Ustawienie klimatyzacji na wozie tutaj. Możemy ustawić temperaturę, nawiew automatyczny, czy jak to tam sobie tutaj chcemy, żeby to było. Obieg zamknięty w samochodzie co do klimatyzacji i ogrzewania oraz tryb Eco. Tutaj mamy dodatkową wentylację, dodatkowy nadmuch na przestrzeń pasażerską, wyłączenie ASR-u, włączenie świateł awaryjnych, otwieranie pierwszych, drugich drzwi. Drzwi niestety otwierają się bardzo powoli. Wam zaprezentuję. Robimy tak. Kliknę i wtedy będziemy odliczać. Czas, start. To jest w sumie jeden z minusów tego wozu. Drugi to są drugie drzwi, ponieważ drugie drzwi potrafią nam się zawiesić i wtedy musimy w najprostszy sposób to jest wyłączyć i włączyć szybko wóz. Bo one potrafią się zrobić tak, że będą nam wachlować. Drugie drzwi nam się bez włączenia zapłonu nie otworzą. Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa, w sumie 7, bo jeszcze jest tryb rakiety, czyli w sumie wsteczny. Są jedynymi wozami u nas we flocie w Gajcie, które są manualną skrzynią biegów. Może niedługo je zmienią na coś nowszego. Tutaj już troszkę wysłużone są, jak widać chociażby po kierownicy. Tutaj mamy kontrolki. Od prawej to jest, ja to nazywam dzikiem. Dzik, odwrót wywrócony, to jest rampa. Jak pasażer kliknie przycisk wózka inwalidzkiego, to nam się tutaj powinno to zaświecić i wtedy wiadomo, że pasażer chce, żebyśmy rampę mu podnieśli. Ta druga kontrolka, nie wiem od czego jest, nie zauważyłem, żeby się świeciła. Tutaj natomiast jest od przyzwolenia, od stopu. Jak mamy przystanek na żądanie, to wtedy mamy sygnał dźwiękowy, który brzmi tak. Oraz wtedy nam się zaświeci tutaj ten dzwoneczek. No i wiadomo, że pasażer chce na przystanku na żądanie wyjść. Tu dodatkowo jeszcze mamy 2 gniazda zapalniczki. Przechodząc do kierownicy. Z prawej strony retarder. Raz, 2, 3, 4-stopniowy. Mamy tutaj regulację świateł, góra-dół, stacyjka, manetka od wycieraczek, świateł przeciwmgielnych do siebie. Jak weźmiemy, to mamy spryskiwacze przedniej szyby. No i tu jeszcze jak naciśniemy, to mamy przestawianie tutaj od komputera. Z lewej strony manetka od kierunkowskazów, światła mijania do siebie, światła długie, włączenie, wyłączenie. No i jak naciśniemy, mamy klakson.
z lewej strony na kubeczek, troszkę już wysłużone, no i malutkie takie, także tu za dużo nie poszalejemy. Przyciski od poziomowania wozu, nie zauważyłem, żeby one działały, żeby cokolwiek robiły. Ten czerwony, nie wiem, nie dotykam. Z lewej strony nam się to prezentuje następująco. Ten panel służy nam tak naprawdę do niczego, on nie działa. Szyby boczne, z prawej strony nie mamy szyby otwieranej, z lewej strony mamy szybę, ale tą szybę po prostu ręcznie przesuwamy i wtedy nam się otwiera. Lusterka też są ustawiane ręcznie. To ten cały panel w ogóle tu mógłby zniknąć i zaślepka być wstawiona, bo jest tutaj nam nieprzydatny. Radiotelefon. Tutaj w sumie odpalimy ją sobie. Tutaj mamy, no już skończyliście pikać tutaj, dobra. Panel od klimatyzacji, nawiewu, temperatura zewnętrzna jest pokazywana. W sumie to nawet nam tutaj nie działa, bo na dworze nie jest w tym momencie 12 stopni, jest strasznie zimniej. A tutaj jak ustawienia, jak mocno ma dmuchać. Klimatyzacja 3-stopniowa, raz to jest auto, później możemy ustawić nadmuch na 1, ewentualnie mocniej na 2. Nie wiem, czy słychać. Ten przycisk to jest przyzwolenie. W tym wozie w sumie nie wiem, czy ktoś go używa. Przyzwolenie jest niestety w dziwnych miejscach tutaj i w sumie to jest przycisk od wózka inwalidzkiego, także pewnie dlatego ludzie go nie używają, w sensie kierowcy. No i przyzwolenie działa tylko do otwierania drzwi. Jak chcemy, żeby drzwi zamknąć z przyzwolenia później, to musimy ręcznie tutaj w tym panelu sobie kliknąć. Ten nie wiem, do czego służy. Ten to jest nadmuch dodatkowy z piecem. Tutaj też wyświetlacz panel jakiś od klimatyzacji, ale tu jak się klika, to nic się nie zmienia. System informacji pasażerskiej, mikrofonik, głośniczek od radia, roletka boczna, ręcznie w dół, sznureczek tutaj ciągniemy, wtedy nam się podnosi. Przednie analogicznie tak samo. Lustro wewnętrzne do przestrzeni pasażerskiej też ręczne, tak jak i boczne też ręcznie się ustawia. Sterownik od fali. Sterownik SRG 4000P starszego typu. Minus kapeny jest taki, że nie ma podtrzymania prądu. Jak ją zgasimy, to po chwili nam tu sterownik gaśnie, także za każdym razem po przerwie musimy, albo po zgaszeniu wozu musimy po prostu jak i do fali, tak i do SRG 4000P się z powrotem zalogować. Tutaj mamy ekran od monitoringu. No i co? Jeszcze w sumie fotel. Z prawej strony mamy dźwignię hamulca ręcznego. Tutaj mamy pompowanie, ale w sumie pompuje, nic się nie zmienia. Tutaj mamy przód, tył, do góry podnosimy i się przesuwamy przód, tył. I przechodząc do tej strony, nie wiem, czy widać, pierwsza do góry bierzemy i nam się przód fotela unosi, a ta druga to nam się tył wtedy podnosi. Następnie regulacja oparcia. No i co? To tyle w sumie. Jeszcze podłokietnik mamy. Bardzo porządny. Z bardzo dobrych materiałów wykonany, także widać w dobrym stanie zachowane to wszystko. No i co? To tyle jeśli chodzi o kapenę. Widzimy się w następnym filmiku z następnego wozu, także do zobaczenia, cześć!